Witam w kolejnym filmiku z serii o chiptuningu. Dzisiaj odcinek, którego brakowało w serii o MSA 15, a mianowicie checksumy. Sam jak zaczynałem zabawę z moim Passatem, to miałem z tym mały problem. Bo jeśli wprowadzimy zmianę we wsadzie i nie skorygujemy checksum, to sterownik uzna, że pamięć została, powiedzmy to, uszkodzona i auto nie odpali. W większości przypadków są moduły do WinOS, które poprawiają checksumy. Ja niestety nie mam takiego modułu, więc musiałem sobie poradzić inaczej. I dzisiaj pokażę Wam, jak sobie z tym poradzić. Zacznijmy od tego, że w nowszych sterownikach, np. EZC15, można korygować checksumy przez WinOS lub przez kabel, jakim czytamy wsad z auta, przez OBD2. KES V2 na przykład ma taką funkcję, także nie musimy się przejmować tym. Z MSA 15 jest trochę inaczej, bo czytamy i zapisujemy pamięci używając programatora. Ja używam Willema, a on nie ma opcji poprawiania checksum. Program, jaki znalazłem i daje radę poprawić checksumy w MSA 15, nazywa się Ultimo. Jest tylko jeden mały problem. MSA 15 ma pamięć podzieloną na dwa chipy, a Ultimo poprawia checksumy w jednoplikowym wsadzie. Ja obszedłem ten problem tak. W WinOS, mając otwarty swój wsad, eksportujemy go klikając Export File. Zaznaczamy Binary File, klikamy OK. W WinOS, mając otwarty swój wsad, eksportujemy go klikając na Export File. Czy chcemy stworzyć nową wersję? Ja kliknę nie, bo mam już stworzoną nową wersję. Zaznaczamy Binary File jako pojedynczy plik bin. Klikamy OK i nazywamy go jak chcemy. Ważne jest, abyśmy zapamiętali tą nazwę. Zapisujemy ją. Musimy też eksportować oryginalny plik, oryginalny wsad. Ja mam to już zrobione, więc nie będę klikał zapisz. Teraz następnie musimy otworzyć Ultimo Checksum Corrector. Program ten, link do programu znajdziecie w opisie. Nie trzeba tego zaznaczać, ale będziemy poprawiać checksumy tym modułem Bosch TDI V3.1. Ładujemy plik. Musimy załadować plik, który chcemy zmodyfikować checksumy. Jest to ten. Klikamy check. Teraz musimy wybrać plik oryginału. Otwórz. I mamy napisane checksum zones. Jedna zona checksumów, poprawiona jedna. Klikamy zapisz. I nazywamy ten plik zgodnie z życzeniem własnym. Ja go nazwę check OK, żeby wiedzieć, że checksumy zostały poprawione. I to by było na tyle, gdyby nie to, że potrzebujemy dwa pliki, a nie jeden, aby zapisać go na kościach pamięci. Więc wychodzimy z Ultimo, klikamy Import File. Moglibyśmy też stworzyć nowy projekt, ale myślę, że to wprowadzi trochę zamieszania potem w szukaniu tego wszystkiego. Klikamy Binary File i to jest to. DMW Moto Stage 1 Check OK. Klikamy Otwórz. Możemy sobie go nazwać jak chcemy. Check OK. I wiem, że piszę tu z błędem. Dobra. Mamy zaimportowaną wersję DMW Moto Stage 1. Check OK. Teraz musimy ją eksportować jako dwa pliki binarne. Klikamy OK. I pierwsze są low bytes. Możemy zostawić nazewnictwo, które proponuje WinOS, albo możemy nazwać po swojemu. Stage 1 LLL. Check OK.
I teraz stage 1, hi. OK. I to by było na tyle. Teraz, jeżeli wejdziemy do tego folderu, jeżeli otworzymy sobie folder, w którym to wszystko mamy, zobaczymy, że mamy 2 pliki po 128 KB. I one są gotowe do wgrania na kostkę pamięci, na 2 kości pamięci. W przyszłości zrobię filmik, w którym pokażę krok po kroku, jak wylutować kości pamięci, jak wlutować podstawki, jak zgrać wsad z pamięci, jak wgrać nowy, jakich kości się używa. Myślę, że będzie to fajny odcinek, taki praktyczny z hardware tym razem. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć, jak znaleźć mapę w WinOS, jak zrobić Stage 1 i tym podobne, to zapraszam Was na mój kanał, gdzie znajdziecie całą serię poświęconą tej rodzinie sterowników. W przyszłości oczywiście zajmiemy się nowszymi sterownikami. Jeśli podoba Wam się taki content, to zachęcam Was do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Cześć!